Jak się przywiązać do drzewa jeszcze? BDSM, Bondo dobrze sznurki mota. Brawo. Chyba mamy tytuł, Bondo. Dzień dobry, szanowni państwo. Witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. To wasz ja, czyli Marek. Jesteśmy w Puszczy Bydgoskiej, a to będzie film na waszą prośbę. Aktualizacja mojego zestawu hamakowego, to czego używam, co jak robię, o węzłach, film o tych wszystkich rzeczach, o które pytaliście i o niektórych rzeczach, o które baliście się zapytać. Zapraszam. Za chwilkę. To jest mój cały zestaw do spania, bo dopytujecie. To jest całość. Tu są 4 śledziki, ja sobie kupiłem, zaraz wam pokażę. To są fałki, żeby nie tracić czasu jak pada, nie? Żeby nie strugać. W worku od namiotu Lanshana nylonowy to jest. To jest plandeka. Używam soli od Fly Hamaka. To jest plandeka heksagonalna, dedykowana pod hamak. Ona ma mniej mocowań. Jest lekka, waży 530 gram. Zresztą jej recka jest na kanale. Gdzieś może wam się tutaj pokazać, to sobie możecie zobaczyć tylko o niej. Film używam jej już długo. Ona ma 4,30 długości, szerokości nie pamiętam. Ale jak chcecie dokładnie o plandece, to jest oddzielny, dedykowany film. To może linki do tych filmów będą w opisie filmu, jak będziecie chcieli sobie zajrzeć. I to jest reszta, bo ja nie rozłączam underkilta, czyli podpinki z hamakiem, nie pakuję do osobnych worków. Szkoda czasu później na to spinanie i tak dalej, regulacje. Używam w zasadzie cały czas tego samego zestawu, chyba że ktoś, nie wiem, chce sprawdzić mój hamak, coś, to wtedy kombinuję. To jest cały zestaw. I to są taśmy, bo to też o to często pytacie. Ja wieszam hamak na taśmach od też Fly Hamaka, nie? OCD. Uwielbiam tą podpinkę, którą mam tutaj, zaraz będziemy o niej gadać. To jest podpinka od Wydry 13, ale jest nie od kompletu. Na nerwica natręstw. Więc to jest Fly Hamak lub, czyli taśmy z regulacją samozaciskową, też zaraz zobaczycie z bliska, jak ktoś nie widział. Tutaj wiele rzeczy się powtarzać będzie w tym filmie, ale strasznie dużo pytań się pojawia i ostatnio już w ogóle jakaś intensyfikacja, pewnie dlatego, że się zaczyna sezon. Jeżeli kogoś to nudzi, to wybaczcie, ale bardzo dużo ludzi chciało to obejrzeć. Raz, że update, dwa, że będzie po kolei wszystko dokładnie pokazane i wyjaśnione. Hamak, podpinka, top kilt zamiast śpiwora, którego używam od 2 lat, letni, podusia. A worek to jest M-Tak, który sobie kupiłem relatywnie niedawno, parę miesięcy temu. Chyba w Militariach, albo na Allegro w Militariach, nie pamiętam teraz. On kosztował w granicach 5 dych, ale wcześniej się męczyłem z M-ką czarną i ona była trochę za mała. Końcówka była upierdliwa, jak padało, jak trzeba było się spieszyć i tak dalej. To upychanie, jak jest ten worek taki na styk albo ciutek nawet mniejszy niż na styk, jest mega wkurzające, przynajmniej mnie wkurzało. Wszędzie widziałem M-ki albo XL-ki. XL-ka to jest taki wór, że można do niego dorobić szelki i zostać popajem. Ale znalazłem L-kę i jest idealna. Ma jeszcze trochę zapasu, odbidy nawet plandeka, wszystko tutaj wchodzi, tylko ja plandeki nie chcę pakować, bo później jak jest mokra, nie chciałbym niechcący wpierdzielić jej mokrej z powrotem do tego wora, gdzie jest wszystko. Ma minus, bo też pytacie często o te armijne zielone, też go mam i też go wam pokażemy. Ten jest kompresowalny wzdłuż i no to widzicie paski. Można go skompresować tak i jeszcze pośrednio można go skompresować, tylko nie ma klapki. Tamte mają klapkę, że jest tutaj taka klapka, no a ten jest taki jak kiedyś te stare od śpiworów, że jest po prostu dziura i tam kawałek takiej szmaty. Jak macie obawy, to jak się pakujecie, to możecie to wszystko wpierdzić na przykład do wora na śmieci i będzie wodoodporny na pewno. Tym bardziej jak na przykład się nie używa pokrowca przeciwdeszczowego na plecak, który też tak działa raczej sobie. Powieśmy i będziemy już gadać o elementach. Zestaw do powieszenia hamaka składa się z taśm 2. Jest długa taśma, prawie 4-metrowa z pętelką na końcu. O, zakłada się to po prostu tak. Tylko że tutaj zamiast węzła, który się robi na tej czarnej taśmie, gdzie nic nie ma, jest dodatkowy element, pętelka na karabinek od hamaka już, bo ja mam karabinki przy hamaku na dynemie przyczepione na stałe, bo to już tak było w zestawie. Ej, a to jest ten lub czy tamten lub? Że to jest system lub? To jest ten lub tamten lub? I faktycznie go lubię. Jedyne miejsce, w którym myśmy to znaleźli, to był sklep dla paraglajdziarzy. Tylko że to jest cholernie drogie, bo one tam kosztują chyba 27 zł. Też ma sobie jeździ luźno. W obie strony. Ale jak już się powiesicie, nigdy mi ani o milimetr nie zjechał hamak. I wieszamy. Ściągacz. O, to jest ta klapka. Najważniejsze, żeby karabinek był na początku, żeby było od czego zacząć. O. I to jest cała chałupka.
regulacja. Często też pytacie, zwracacie uwagę, że na przykład raz wieszacie taśmy na wysokości mostka, raz wieszacie wyżej niż głowa, no ale to też zależy od tego, na jakiej odległości są drzewa. Trzeba sobie to po prostu dopasować. Tutaj mówi się, że między poziomem a kątem taśmy powinno być 30 stopni, czyli mniej więcej tyle. Jak już sobie wieszacie swój hamak, to sobie wymacacie, jak jest najlepiej. To nie zawsze musi być matematyka. Dobra. Mój hamak od lat ten sam, to jest fly hamak Ursa. 3,5 metrowy. I teraz też często pytacie, 3,5 metra to jak? Długość hamaków, chyba wszyscy producenci podają na płasko. Czyli ten 3,5 metrowy hamak, jak wisi, ma, choć bo mi się ręka przyda twoja. Od supełka? No. 309 bym powiedział, że ma. No teraz ma 308. Miarka się rozciąga, czy masz wiotką rękę? Dwie rzeczy, o których chciałem przypomnieć. Po pierwsze, jak ktoś spojrzy, bo się przymierza do hamakowania i sobie spojrzy cena hamak, podpinka, zawieszenia, plandeka, coś, wychodzi z 2 koła. Po pierwsze pamiętajcie, że ten zestaw przeze mnie też był montowany latami. Modyfikowany, zmieniałem poszczególne elementy, kupowałem gorsze, zmieniałem na lepsze i tak dalej. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, to jest eksploatowane. My wyrabiamy w ciągu roku pewnie przebieg na ładnych parę lat. Te sprzęty są eksploatowane bardziej, więc też chcemy, żeby były no, jak najlepszej jakości, żeby nie trzeba było co pół roku wymieniać i wydawać co pół roku 300, tylko raz a dobrze. A trzecia rzecz, i Bondo i ja jesteśmy ogrami. Ja mam 2,5 wzrostu, waży 130 kg prawie. Bondo jest troszkę niższy. Ile masz? 1,90 m? Za to jest cięższy, ale nie dużo, no. Grubsze kości mam. On jest też szeroki, bo ma 1,80 m, ta tkanina, też rozłożona na płasko. Jest oddzielny film z recenzją mojego hamaka. Podpinka też wciąż ta sama, ona ma lat dużo, bo dostałem ją od chłopaków na 40 chyba. To jest wydrełka main. Wydrełka, bo Wydra 13, czyli Basia, szyje te podpinki. Tu jest Apex Climashield 4, wypełnienie syntetyczne, ale to jest takie niezłe wypełnienie syntetyczne, chociaż fakt, że niespecjalnie o nią dbam, może trochę faktycznie się zrobiła cieńsza. Apex Climashield 4.0, czyli gramatura tego wypełnienia to są 4 uncje, 130 kilka gramów. Spałem w mrozach, bo ja nie mam cieplejszej podpinki, zmienia się właściwie tylko śpiwór w środku. I ma 2,30 długości. Niektórzy z Was się zastanawiają, po co są te kołeczki. Paśka, nie wiem czy szyję jeszcze, ale kiedyś szyła hamaki z pętelkami i można było sobie jedno z drugim spiąć. Podpinka wisi na shock cordach czy na gumosznurkach. Jak się to dobrze wyreguluje. Nigdy nie wyskoczyłem, nigdy się nie obudziłem obok podpinki, jeżeli jest odpowiednio szeroka. Tutaj też jest kolejna święta wojna, czy taka szerokość podpinki, czy taka, czy wystarczy metr, czy... Podpinka powinna być dosyć długa i dość szeroka. Człowiek nie jest płaski. Jak się położycie, dotkniecie gdzieś hamaka kolanem czy coś, jak podpinka będzie płytka, to będziecie mieli tak zwanego cold spota, czyli zimny placek, bo w hamaku jak się człowiek położy, to nawet jak jest upał, to po paru minutach lata chłodek po plecach, więc izolacja musi być. Albo w środku jakaś karimata, albo mata samopompująca, albo materacyk, ale żadne z tych rozwiązań, powiedzmy sobie, prowizorycznych się z tym nie równa. Ja się kupę czasu sam tak bujałem i żal mi było kasy na podpinkę. W każdym razie robi robotę. 2,30 szerokości, nie pamiętam, 1,40 m chyba. Są jeszcze jakieś zimówki. Ale ja mam taką termikę, że w letnim śpiworze śpię koło zera i jest spoko, ale to wiadomo, to jest cecha osobnicza. Jeżeli to wyćwiczone, to nie wiem jak to zrobiłem. To też jest kolejny problem. Bardzo dużo osób do mnie pisze w komentarze, wiadomości, maile z konkretnymi pytaniami, z szczegółowymi pytaniami. Tutaj niektórych rzeczy nie da się na 100% powiedzieć, a tym bardziej zagwarantować. Zapraszam do środka, bo w środku też już wszystko jest czeka gotowe. Jak ja wyciągam hamak z tego worka, to tu już w środku jest wszystko gotowe. Jedyną rzeczą, którą trzeba zrobić, to nadmuchać poduszkę. Może rozepnę na maksa i przypniemy moskitierę, będzie lepiej pokazywać, co? O. Spadochronki, czarne na zewnątrz, pomarańczowe w środku. Jakby trzeba było szybko się ewakuować, to się ciągnie za jasne, nie za ciemne, nie? Ja mam zielone. A to później, jak nagramy, co? Żart to był taki. Ja nie wiem, czy teraz jacyś inni producenci to robią, ale to był jedyny model hamaka, który miał możliwość przypięcia rozpiętej moskitiery do cięciwki, żeby nie wkurzała, nie? Jak człowiek chce po prostu poleżeć. Zapraszam.
jak się wyciągnie z worka, to już czeka wszystko. To jest poduszka. Kiedyś używałem Naturhike'a, takiego zielono-niebieskiego, ale on nie miał tej poszewki i był taki szeleszczący i nieprzyjemny. A to jest Lifestyle. Flextail, no. Ona jest jakby w takiej poszewce, to można zdjąć i wyprać. Najważniejszy protip, nadmuchaj poduszkę zanim się zacznie, bo jak wypuścisz powietrze rano, to umrzesz. Najważniejsze, żeby był flag. Ona ma też takie coś, że można sobie przyczepić na przykład jakby się chciało spać na materacu, żeby nie uciekała po prostu, nie? O, pyk. No, a tu się wyciąga i wtedy tu jest taki zwykły po prostu Szeleści. I szeleści, ale to większość tych poduszek szeleści. Nie szeleszczą te na przykład od Thermaresta, co są napchane skrawkami samopomp. Dużo ludzi pyta, po co ci poduszka w hamaku? Śpimy się Żeby szeleściła. Survival, nie może być za wygodnie. Mi się śpi zdecydowanie lepiej. Może to nie jest dla każdego. Nie zmuszam. Top Kilt, którego używam 2 lata. Top Kilt to jest śpiwór bez pleców. Dedykowany nie tylko do hamaka, bo ludzie na przykład na materacach śpią. To jest kołderka ze zszytym tak zwanym footboxem, który mógłby być w ogóle płytszy, bo jest moim zdaniem za długi. To jest zszyte jak śpiwór, a reszta jest po prostu tym się przykrywacie. Petarda. Bujałem się bardzo długo, w końcu sobie zamówiłem. To też jest w ogóle Apex Climashield. To jest rozmiar XL, 140 ma szerokości, a długości ma 2,25 chyba i waży 600 gramów. To jest dokładnie to samo wypełnienie co w podpince. Dużo wygodniej się włazi, nie trzeba się zapinać, tym bardziej jak się ma śpiwór z suwakiem na boku. Nienawidzę. Śpiwór ten mój letni, czyli Carinthia LMF Explorer, też jest w pytaniach, o nim też Wam pokażę. On ma jeszcze gumki, żeby na przykład można się było przypiąć do materaca, żeby właśnie się, jak się kręcicie, żeby się nie zsuwał Wam i tak dalej. No w hamaku ja tego nie używam. Jeszcze teraz daszek. O topkilcie i śpiworku sobie jeszcze zaraz pogadamy. Też w kontekście Waszych pytań. Porobiłem sobie screeny z YouTube'a, chyba kilkanaście takich pytań powtarzających się, to też sobie pogadamy. Najwięcej pytań pojawia się o to i o wątpliwości, że nie mogę, bo nie mogę spać na plecach i tak dalej. No to teraz będziecie mieli okazję zobaczyć. Bondo ma 1,90 m, jak już wcześniej wspomnieliśmy, i waży 135. No i teraz leży na płasko, nie? Dobra. A na boku jak śpi? Bo ty śpisz jak? Ja śpię czasami tak, No. czasami śpię tak. No, na bociana. Zbyszek swoja hamaka mówi, że na 4. No. Tak? No, że jedna noga, wiesz, zgięta, nie? Czasami śpię tak. No. Ale ty się kręcisz w ogóle. Ty, na gryle byś... No. Na brzuchu nie próbowałem jeszcze. Gadałem ze Zbyszkiem, bo padało takie pytanie, jak właśnie na brzuchu, to mówisz, że jedynie niska osoba w bardzo długim hamaku i szerokim, żeby właśnie mogła się mocno przekosić i być mocno na płasko. No i tutaj Dron widzicie ci też... przecieka. Co? Dron ci przecieka. Olej muszę wymienić, bo to... Tutaj też właśnie cięciwa dobrze dopasowana robi robotę, bo ona wtedy nie pozwala za mocno napiąć hamaka przy rozwieszaniu, bo jak jest za mocno napięty i będziecie chcieli się położyć po przekątnej, żeby mieć płasko na spodzie, to on będzie Was ciągnął i próbował Was wyprostować z powrotem, nie? On musi tak trochę flakowato wisieć. Teraz właściwie ten hamak też się nie układa tak jak powinien, bo jest moskitiera odpięta. A on dopiero jak zapniesz moskitierę, to on dopiero trzyma tą formę taką optymalną, jak powinien trzymać, nie? I widzicie, gdzie jest podpinka? No na pewno Z tak drugiej się strony nie jak masz śpi, nie? podpinkę? A, to też masz tutaj. Czekaj, bo kieszonki. I zobaczcie, jak jest podpinka. Dlatego cały czas powtarzam, że szerokość podpinki ma znaczenie, bo jak się... Ja też tak śpię, że zginam nogę i jak będzie płytka podpinka dotąd i zegniecie nogę, to tu macie zimny placek i to będzie czuć nawet latem. Wyłączyłem na chwilkę kamerkę, bo musiałem zapytać Bonda o zgodę, bo to dane wrażliwe. Tak się nie śpi. Bardzo tak się nie śpi. Jak się leży na wznak, tak, jak się nie przekosicie, to ja najbardziej czuję po kolanach, przeprost drugą kolan. stronę, nie? Później nie można zgiąć, nie? Nóg. A i krew odpływa ze stóp. No, Mam wrażenie, że szybciej się wychładzają, nie? Tak, zapytałem Bonda o pozwolenie i się zgodził, słuchajcie, bo bardzo dużo ludzi pisze, mam kłopoty z kręgosłupem, miałem jakiś tam zabieg, namawiałem Bonda kilka lat na hamak. Bondo jest po 3 zabiegach, nie? Po jednym zabiegu i 2 operacjach poważnych na kręgosłup. Bondo ma od ponad 20 lat problemy z plecami. Jest pokrojony, wygląda jakby nawalony chirurg grał na nim w kółko i krzyżyk, jeżeli chodzi o plecy. I jest gitar. No i widzisz, co robi, nie? Ty nie bądź taki kakarkówka. Chodź, ile można tam wisieć. Teraz, proszę Państwa, Pan Michał w kręgach podmiejskiego proletariatu zwany Bondem pokaże Wam węzły, cięciwa albo kalenica, albo ridgeline do plandeki.
No my mamy porobione na szybko, czyli z jednej strony S-Biner, karabinek mały od Nighteyesa, a z drugiej strony Camjam. To jest węzeł, który się nazywa Tracker's Hitch, popularnie na amerykańskim YouTubie. Niektórzy mówią trackerka, on służy do napięcia linki i szybkiego zwolnienia. Robimy pętelkę, wyciągamy i robimy taką pętelkę. Następnie króliczek leci wokół drzewa. Drzewo za grube! Króliczek wpada do norki, wypada z norki i zaciągamy. Naciągamy, aż tutaj będzie nam ładnie grać. Na C trzeba nastroić jakby co. Boję się, że drzewo wyrwę. Przytrzymujemy Szczypiemy. i możemy sobie zrobić taki cosik. Dla pewności możemy zrobić drugą kontrę. I to nie puści. A żeby to rozplątać, po prostu ciągniemy za ten sznurek i to nam się luzuje. A ten węzeł też po prostu ciągniemy. Aha! Woda? Jest jeszcze wariacja tego węzła. Wariacja polega na tym, że przechodzimy przez tą pętelkę tutaj 2 razy. Przełaź drugi raz. I w momencie jak zaciągamy, to nam się sam trzyma. I jak sobie naciągniemy bardziej, to jest nam łatwiej to zabezpieczyć. A potem standardowo w drugą stronę przeciągamy. Ciągamy. Po BDSM, bo on dobrze sznurki mota. Brawo. Jakby co, dziewczyny, można dzwonić. Już. 0 Bondo. Teraz zamiast karabinka, czyli zamiast tego małego, czyli po prostu pętelka na drzewo, to tylko, że szybko popuszczalna. No. Króliczek wokół sznureczka. Zostawiamy sobie tutaj trochę sznurka, żeby było nam łatwiej to zacisnąć. I sobie go dociskamy i jest elegancko. A ten sznurek, ta końcówka robi za zawleczkę tak naprawdę. Bo robi tak. A jeszcze można pokazać węzeł, który może się przydać do odciągów. A, regulacja odciągów, to co ja robiłem ostatnio, no spoko. To jest outline hitch, tylko jak robicie sobie odciągi do tarpa, to w tej pętli nie może być drzewa. Pod spodem przechodzimy, następnie 2 razy wokół tej linki Lewej. lewej, tak, następnie przechodzimy dookoła. Jeśli to ma być do drzewa, to możemy sobie zrobić też z szybko rozłączką, No, z zawleczką. z zawleczką. Jeśli chcemy na stałe, na przykład do tarpa, przeciągamy całkowicie, tak? On się potrafi trochę poluzować, więc dobrze sobie tam kawałek zostawić, tam z te 2-3 cm tego sznurka, nie? Bo ja w jednym musiałem poprawiać, bo zostawiłem za krótko i gdzieś tam mi chciał wyskoczyć już ten sznurek. I sobie go tutaj poprawnie zaciśniemy. To tak. Jak ciągniemy, to się nic nie dzieje, ale możemy sobie regulować. I w tą stronę też. Jak widać. Tak? A jak ciągniemy, to dalej nic. No i standardowo. Trzeba na cień uważać, bo... O, sobie patrzy. Powiedz A. Powiedz A. No powiedz A. A. Pytacie, co zamiast tego systemu, na przykład hamaka, nie? Którego ja używam. Pislingów. Albo upislingów, czyli taśma po prostu. To jest zwykła taśma 4-metrowa z pętelką na końcu. Ile? 373? No 370 chyba, nie? No. Pewnie miała 4 z tym. Nie, bo to nie jest. Nie, 15 cm to jest. O, 15. 30. No to jest 30 cm, wiadomo. No dlatego są sztuczki na parkingach. Taśma ma zaszytą pętlę na końcu, przez którą przekładamy wolny koniec. No. Karabinek. Marek robi za hamak. Tak? I to wszystko. Legenda głosi, że kiedyś ktoś zwinął linkę, żeby mu się nie zaplątała przy rozwijaniu. Łapiemy sobie lineczkę przez łapkę i jedziemy na krzyż.
Oczywiście z cieńszą i niezbyt długą linką jest łatwiej. Następnie ją sobie ściągamy. Zawiązujemy dookoła, żeby nam nie uciekła. I jak pociągniemy za to, pomocna ręka by się przydała. No tak, nie plącze się, bardzo ładnie. A ten palec ma tam zostać. Przydałby mi się do klikania myszką. 300 Bondo. Jak buta chcesz zawiązać, nigdy nie daj po sobie poznać twojego następnego ruchu. Pogadajmy teraz o plandece, zawieszeniu, odciągach i śledziach. Śledziki. 4 sztuki, bo więcej nie potrzeba. Te fałki mi się spisują. Nie lubię tych Y-ów i X-ów. A Robens, bo myślałem, że Rockland. No, takie aluminiowe. Spoko. Dobrze siedzą w większości podłoży i dosyć łatwo się wyciągają. Muszę sobie dorobić tu sznureczki. No i są czerwone, więc je widać, nie? Ciężej zgubić. A to jest plandeka. Flyhamax Sola, 4,30 szerokości nie pamiętam, wykonana z steel nylonu, heksagonalna, czyli sześciokątna. Ta moja cięciwka czy kalenica, różnie ludzie na to mówią, ze sznurka, to jest chyba 2. To może ją zawieźmy po prostu. Tu jest mały karabinek, S-biner właściwie. Oplatam dookoła drzewa i zapinam. No wiadomo, wysokość trzeba sobie wyregulować, jak wieje to niżej, jak zacina deszcz to też niżej. A z drugiej strony to jest Cam Jam, które kupiliśmy no lata temu za 17 zł za sztukę, a teraz chyba są po 6 dych, ale są też podróbki chińskie chyba najtaniej chyba widziałem za 14 zł, ale nie używałem, nie miałem w rękach, nie wiem jak to działa, ale widzę, że też niektórzy z Was, którzy kupili, chwalą. I to zastępuje tracker z Hitcha, bo ma blokadkę, to też Wam zaraz pokażę, jeżeli ktoś tego jeszcze nie widział, a tu ma haczyk, nie? Zaczepiam o tą linkę i wtedy dociąga się tak i też jest. I są wersje aluminiowe i plastikowe. Z tych plastikowych tutaj sznurek wpada, ta blokadka nie działa, są dziadowskie te plastikowe wersje. Teraz jak patrzyłem ostatnio, to chyba zdecydowanie więcej jest ofert tych większych, a ten większy to jest kurczę taki z 2 razy większy. No. I to jest moja kalenica do plandeki. Kiedyś miałem zrobione takie te stoperki z Ali. One mają takie ząbki w środku, też plastikowe, które działają jak prusik. Po prostu w tą stronę się powinny blokować, ale z czasem się wytarły te ząbki w środku i już nie trzymają. I mam też prusiki zawiązane. Pokazywałem Wam gdzieś, jak się wiąże prusiki. Nawet na tej cięciwie to też mogę Wam podlinkować, będziecie wiedzieli, jak to się robi. I tu też są małe karabinki, żeby przy plandece są D-ringi, żeby sobie łatwo, szybko przypiąć. To też już Wam pokazał. D-ringa przyczepiam tu. I tyle. Doregulowuję sobie tak mniej więcej, bo później wiadomo, i tak się to naciąga, nie? No i z drugiej strony. Mamy napiętą, no i teraz odciągi. Odciągi pozwijane, bo mnie wkurzają te sznurki i ostatnio sobie właśnie wymieniłem. Miałem chyba czerwone, ale wymieniłem sobie na ten sznurek, też 2, ale ma tą linkę odblaskową, więc jak się chodzi z latarką po obozie wieczorem, no to ona się trochę bardziej rzuca w oczy. I spoko, to daje radę i też sobie zawiązałem tutaj właśnie te, on się nazywa po angielsku Taunt Line Hitch, czyli te regulacje takie, żeby można było sobie ją dociągnąć. Tym bardziej, że ten steel nylon, on jak na przykład mocno pada czy coś i dostanie wilgoci, to też się potrafi trochę rozciągnąć i można sobie go przed spaniem na blachę dociągnąć. Pytacie, ile mają te odciągi? Ja zrobiłem chyba 4 po 2 metry. I tak mniej więcej pod kątem 45 stopni sobie zawsze naciągam. I też oczywiście wbijam pod kątem, nie? Żeby w razie jakby dmuchało to. A tu w razie czego, jak coś tam się poluzuje, zawsze ją sobie można jeszcze dociągnąć, nie? I zostanie w tym miejscu. Petarda opcja.
I teraz co? Wszystkie worki, czyli od plądek, od śledzi, wszystko idzie tu. Jak już się rozkładam do obozowania, to plądekę wieszam sobie niesymetrycznie. Z jednej strony jest mniej daszka nad hamakiem, a z drugiej strony jest więcej, bo pytacie, co robię z plecakiem. Zawsze sobie plecak wieszam tu na karabinku, tylko z tamtej strony, gdzie jest więcej daszka. W ogóle dobra miejscówka, nie? No i ptaszki. To teraz jeszcze te wszystkie przemielimy dodatki, a na koniec weźmiemy się za pytania. Najstraszniejszą rzeczą w biwakowaniu w hamaku, w obozowaniu w hamaku i w ogóle w używaniu tego zestawu jest to, jak leje i rano musicie zwinąć mokrą plądekę. Nie ma nic straszniejszego. Wilki, dinozaury, mamuty, płacz o 3 rano dziecka, kiedy nie zabieraliście do lasu ze sobą dziecka. To wszystko jest pikuś w porównaniu ze zwijaniem obleśnej, klejącej się mokrej plądeki. I zawsze zwijajcie kompletami, żebyście niczego nie zostawili. I nie musieli się cofać, jak jakiś debil. Nie pytajcie, skąd wiem. Co jeszcze mamy z dodatków? Mamy letnią podpinkę, to jest Miki, też od Wydry. To są kapciuszki, też od Wydry. Też z chyba Apexem Clima-Shieldem. Taka popularna, ona ma dobry PR i chyba jest niezła ta ocieplina. Jak macie problem z krążeniem, albo zawsze jest Wam zimno w stopy, albo macie trochę taki śpiwór na pograniczu, to jest nie do zastąpienia. Ja mam jeszcze takie podszyte kordurą, one są stare, też mają już lata. Teraz chyba Wydra w ogóle jeszcze robi takie, że tu mają jakąś wszytą taką gumę, że można wyjść na mokre. To są śpiworki dla stópków. Jeżeli o 48 można powiedzieć stópki. Latem wiadomo, nie zabieram tego ze sobą. Wiosna, jesień, to jest kurczę mój jeden z podstawowych elementów wyposażenia, to dorzucam do hamaka po prostu. Też jest w środku. A to jest podpinka rowerowo-letnio-zapasowa. Ona jest co prawda troszkę węższa i jest krótsza, bo ma 2,15. Przy 3,5 metrowym hamaku mogłaby być trochę dłuższa. 2,30 myślę to jest dla mnie optimum. Nie wiem, czy to jest najmądrzejsze matematycznie rozwiązanie. Może komuś się nie sprawdza, może ktoś uzna, że jest za długa, za krótka, nie wiadomo ile kto ma wzrostu i tak dalej, bla bla bla. Mi się sprawdza. Do 3,5 metrowego hamaka, który rozwieszony ma 3,10 czy 3,8, zależy jak Bondo naciągnie, ta ma 2,15, no ale jest 2 razy lżejsza, bo ta waży chyba 990 gramów, ta waży 500 gramów. Objętościowo to jest chyba nawet mniej niż połowa. Tu jest Apex 2.0, czyli ona jest teoretycznie chyba do +7. Też spoko, robi robotę. Tym bardziej jak potrzeba na przykład miejsca, bo plecak mały albo bo sakwa rowerowa. Tu jest śpiwór Carinthia LMF Explorer i w worku, czekajcie, chodźcie bliżej. To jest ten worek, który często pytacie. To jest armijny worek angielski. One też są chyba w 3 rozmiarach. To jest ten środkowy. Ja je kupiłem kiedyś, też pewnie lata już, w Army Worldzie. W Army World. Nie wiem, czy są dostępne. Trzeba sobie aktualizować niektóre informacje. One też nie były drogie. Tam z 3 dychy może one kosztowały. Ale jest super ten worek. Po pierwsze ma klamerkę. I tu jest ta klapka. Zamykająca dziurę i ściągająca równo całość, nie? To mi się podoba. Compression Sack for Jungle Sleeping Bag 2008. A w środku jest Carinthia LMF Explorer. Śpiwór letni. Którego teraz nie używam. Może gdzieś tam wiosną czy coś, nie? I mi się bał, że się odkryje. Dlaczego go kupiłem? Dlaczego kupiłem go ja? Dlaczego kupił go Bondo? Dlaczego kupiliśmy dla swoich synów te śpiwory? Bo po pierwsze są niedrogie. Pamiętacie, że mówiłem, że jesteśmy wysocy, jesteśmy duzi, a on ma 2,45 długości, bo to jest XL-ka i ma prawie 100 w plecach, więc nie czujecie się, wiecie, jak zalaminowana kijanka czy parówka. Jak się zapniecie, że już ręki nie można przesunąć, bo już tak jak się zapniesz, tak musisz spać, aż się nie obudzisz i się rozepniesz. On ma niby komfort +6, ale mówię, spałem w nim przy zerze i luz, ale to wiadomo, w zależności od osobnika. Jest zapinany na środku, co moim zdaniem jest w ogóle idealnym rozwiązaniem do hamaka, bo zapinanie na boku mi nie pasuje, pewnie każdy ma inne zdanie. Kwestia przyzwyczajenia, preferencji. Kładziecie go sobie w hamaku, rozpinacie i kładziecie się po prostu na nim i zasuwacie suwak na środku. I trzecia rzecz, że ma plecy podwójne, czyli ma wsówkę na karimatę. Wkurzające jest używanie karimaty, wiecie sami jak to jest. Ona jeździ w tym hamaku, ciężko się ułożyć. Jak jeszcze się ruszacie w nocy, to już w ogóle. Przy pytaniach też poruszymy kwestię karimaty, zresztą wziąłem karimatę i zaraz też ją tutaj wsadzimy. On ma tutaj warstwę drugą doszytą na plecach i można sobie karimatę wsunąć. Trochę to ułatwia sprawę, w 100% pewnie nie. Pewnie też to zależy, jak ktoś śpi. Są dwie wersje, jest wersja z granatowym środkiem i z pomarańczowym. Tu jest suwak na środku. Jak to w Carinthii, czyli wielki taki.
No ogromny jest ten śpiwór. Ściągacz, wiadomo. Dziurę na gębę. A tutaj ma o. I tu można sobie wsunąć materac, samopompę, kalimatę, co tam macie. Ona też się tam potrafi trochę zagiąć, trochę gdzieś przesunąć coś, no ale zawsze to lepsze niż w ogóle luzem. A tu jest kołderka po prostu taka wielka, szeroka. Tu są te właśnie... A, już przepierdzieliłem tą klamerkę, wiem, że ostatnio mi gdzieś wypadło. Tu są gumki, więc jak na przykład leżycie na materacu, to możecie pod materacem sobie to po prostu spiąć. Nie mam prowizji czy coś, nie jestem przedstawicielem, nie? Żadnych top-kiltowców, ale kurde, to jest taka wygoda w hamaku i tak wiele osób po prostu nie włazi do śpiwora, się nie zapina, tylko się i tak przykrywa śpiworem, nie? No ale po cholerę raz to targać, na dwa, że przykrywając się śpiworem też to nie jest najwygodniejsze rozwiązanie. Wiadomo, jak macie śpiwór, to może nie ma sensu, jak chcecie wyskoczyć 2 razy w wakacje na hamak, to może nie ma sensu kupować i wydawać kasy, ale jak używacie często albo nie macie i dopiero się zastanawiacie, to chociaż jakby mi ktoś powiedział 2 lata temu, że mam wziąć top-kilt i zapomnieć o śpiworze, też bym się pewnie wykłócał. No jest rozpięty śpiwór i można sobie siąść na środku, kładąc się do hamaka, jednocześnie wsunąć nogi tutaj. Jest dosyć też głęboko rozpinany, więc można sobie wsunąć od razu nogi tu. Zapinacie, cześć. 2,30 długości i chyba 1,40 m szerokości. To jest prostokąt, tylko że tutaj z gumkami, żeby sobie wyregulować, żeby tutaj nie wlatywało zimne powietrze, nie wymieniało się, jak już nagrzejecie. Uważam, że to jest dobre rozwiązanie, jak tu też są gumki. Jak się wlezie, to też obejmuje, także są wysokie burty. To jest kalimata zwykła z Decathlona. Może powiecie, że to naciągane, ale po prostu to miałem pod ręką. Ona jest krótka, bo ma 1,85 m chyba i jest dosyć wąska, bo ma 50 albo 55 cm. XL-ki mają tam powiedzmy 65, chyba to jest góra. A tu macie 1,40 m. Jak włożycie sobie kalimatę do hamaka, no te składane w harmonijkę mają ten plus, że się nie pamiętają kształtu i nie wracają do rolki. Wciąż 1,85 m, wciąż na 55 cm. A jak wcześniej wspominałem, człowiek nie jest płaski. O, za jasno. Więc wszystko tu, co się ruszycie, bark, łokieć, kolano, tu nie będzie podpinki. Czy kalimata i śpiwór na lato wystarczy do hamaka? Jak musi, to wystarczy. Sypiałem tak. Jak macie wybór i budżet, to nie ma porównania. Rzekłem. Kalimata. Ale tu wszystko. Kto nie poczuł tego, może sobie nie umieć tego wyobrazić, jak jest upał 30 stopni i wleziecie do hamaka bez niczego, jest tylko ta szmata i ta szmata wypchnie caluteńkie powietrze, czyli izolator, to za 10 minut po plecach czujecie takie, o, jednak wcale nie jest taki upał. Anery, korzonki, plecy naprawdę łatwo sobie załatwić. To nie musi człowiek wymarznąć 5 godzin. Tak to wygląda. Macie tylko dno wyizolowane. O. To jest ta różnica. Trochę ułatwia sprawę, jak jest hamak z podwójnym dnem, ale wciąż chodzi o szerokość i trójwymiarowość. Leszek 9037. Zawsze pasjonowała mnie turystyka rowerowa. Dzięki Tobie dodałem do tego hamak, jest naprawdę świetnie. Jedyny problem, jaki mam, to ułożenie się na kalimacie. I jak nie wejdę, to się przesuwa w inne miejsce, ale jak już się ułoży, to do rana jest dobrze. To też chciałem Wam powiedzieć. Może jakimś sposobem działającym raz lepiej, raz gorzej, ale są te podklejki takie antypoślizgowe do łazienki, na przykład do wanny. Takie silikonowe. Może warto je nakleić na przykład na rogach kalimaty albo gdzieś tutaj przy brzegach, na długich bokach. Ona zawsze będzie trochę mniej jeździła. To sobie zapisałem, żeby się odnieść. Mr. Nord. Tak przesłuchałem i się zastanawiam, czy to wszystko to nie jest przerost formy nad treścią, czy nie o to chodzi w bushcrafcie, żeby po prostu spędzić czas w naturze. A równie dobrze można robić analizę i optymalizację łamania patyków do kuchenki na drewno i później będzie chodził jeden z drugim i mówił, że źle łamiesz, bo kąt zły. Są ludzie, którzy mają obawy, jakieś wątpliwości i tak dalej. Na początku, jeżeli nie ma się doświadczenia, jeżeli to jest tylko w teorii, to jeżeli jest to potrzeba, jeżeli komuś to pomoże, to uważam, że jest sens. I nie chodzi o to, żeby ktoś Ci później mówił, że masz pod złym kątem łamiesz patyki, ale jeżeli komuś ma to pomóc ruszyć tyłek i zacząć coś robić, to uważam, że to nie jest czas stracony, nie? Nie można patrzeć tylko i wyłącznie ze swojej perspektywy, trzeba trochę szerzej spojrzeć, nie? Czasami na świat. No, to, że my jesteśmy na jakimś etapie, coś wiemy, czegoś nie wiemy, no już pomijam tych, którzy wiedzą wszystko. Cięciwa, procenty, kąty, wiadomo, jak się już zacznie to robić, to się nawet nie zwraca na to uwagi. Taka jest prawda, nie? Czy coś to jest zgodne ze sztuką, niezgodne ze sztuką, pasuje, wygodnie, nara. Ale na początku, zanim się zacznie to robić, bywa różnie, nie? Ludzie mają obawy o noc w lesie, o to, że się nie wyśpią. Jak raz Cię zgnoiło, raz Cię wymroziło, raz Cię przewiało, to już wiesz, że nie umrzesz. Ale na początku te obawy często są wyolbrzymione, nie? No wiadomo, strach ma wielkie oczy, jeszcze brak doświadczenia, a jeszcze w pojedynkę może. Moim zdaniem dużo lepszą robotą jest tłumaczenie początkującym czy próbującym zacząć prostych rzeczy niż ich dopieprzanie. To chciałem powiedzieć.
Szczególnie do tych właśnie, którzy się zastanawiają, czy zacząć. Warto pytać o rady, warto podglądać, słuchać ludzi, którzy już to robią. Też trzeba brać na to poprawkę. Nie ma uniwersalnych rozwiązań. To jak komuś coś pasuje, a ty sprawdzisz, że tobie nie pasuje, znaczy, że cię okłamał, tylko po prostu może wam pasować co innego i tu jest z każdym elementem tego zestawu, czy robienia czegoś w lesie, obozowania, bushcraftu i tak dalej. Każdy swoje patenty wyrobi. 100 000 razy coś trzeba spartolić, coś trzeba przegapić. Trzeba czasami dostać w tyłek. Wtedy strach już nie ma wielkich oczu, no. Ale nikt wam 100% rzeczy za was nie załatwi, a tym bardziej teoretycznie. Trzeba dupę ruszyć, no. Ja nie mam innej recepty. Huntik. Stoję przed dylematem, czy karimata i śpiwór wystarczy mi do hamaka w czerwcu, gdzie w nocy temperatura w okolicach 12 stopni. Latem było spoko, ale nie wiem jak teraz. I to jest w kontekście zadawania pytań, słuchajcie. Do jakiego hamaka, jakiej długości, jaka karimata, jaki śpiwór, ile masz wzrostu. Jesteś pewny, że 12 stopni? Nie tylko temperatura jest ważna, ale też wilgotność. Jeżeli chce się otrzymać przyzwoitą odpowiedź, to trzeba się postarać i przyzwoicie zadać pytanie. Bo jeden powie, nie ma danych, żeby odpowiedzieć. Drugi powie, tak, wystarczy. Nie zastanowiłeś się, jak zadawałeś pytanie, to ludzie nie czują potrzeby, żeby się zastanowić nad odpowiedzią. Na dobrze zadane pytanie, które ma w sobie dane, no łatwiej chyba liczyć na przyzwoitą odpowiedź. Czy karimata i śpiwór wystarczy? To zależy. Klaudia Julia 95 pisze: chciałabym się zapytać, gdzie można kupić tanie podpinki do hamaka. Na AliExpressie są tanie podpinki do hamaka, tylko trzeba pamiętać o tym, o czym tutaj gadaliśmy. O długości, o szerokości i na AliExpressie widzę, że chyba w ogóle przeważają podpinki nie prostokątne, ale mnie dziabną w plecy. Na AliExpressie chyba przeważają podpinki nie prostokątne, tylko w kształcie takiego banana. Wiecie, jak wygląda hamak? Wiecie, jak się powinno kłaść w hamaku? Bondo wam pokazywał, a sikorka kręciła z góry. I teraz wyobraźcie sobie, że na ten hamak nakładacie taką łódkę, taki kajak zszyty właśnie w kształcie łódki. No i czy to będzie wygodne, czy będzie działać? I znajdą się osoby, które u mnie działa, co ty gadasz? Kaj, ja bym nie kupił, a ty rób co chcesz. I co to znaczy tanie? Jaki masz budżet? Do 100, czy tanie to jest do 3,5 stówy, czy tanie to jest takie, że ma być dobry stosunek jakości do ceny? To zależy. Sorki Klaudia, ale no tak jest. Osteryk. Siemka co do zaforek do kompresji podpinki. No to właśnie to chyba był albo M-tak, ale jeżeli mówimy o samej podpince, to mówimy o tym właśnie zielonym, który wam pokazywałem, armijnym, angielskim, kupionym w Army Worldzie. Nie wiem, czy są w momencie, kiedy oglądasz ten film. Bloody Psycho. Jaką podpinkę do hamaka najbardziej opłaca się kupić? Do jakiego hamaka? Na jaką porę roku? Na jaki wzrost? Gdzie będziesz go używał? I tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co mówiłem wcześniej. I tu wracamy chyba do Wydry, no niestety. Niesponsorowane. Wydra mi nie płaci prowizji ani nic. Tak tylko mówię, bo sam używam. Często ludzie też patrzą na innych ludzi, którzy na przykład nagrywają filmy na YouTube'a, jak na ekspertów wszystko wiedzących. Ja wiem, że też jest taki może trend, że jak ktoś próbuje poradzić komuś na filmie coś, no to ma sprawiać wrażenie eksperta, żeby był wiarygodny i tak dalej, ale musicie pamiętać o tym, że nie będę się wypowiadał na temat rzeczy, których nie sprawdziłem. Mogę wam powiedzieć, że coś słyszałem, że mój kolega używa, ale jeżeli czegoś nie sprawdziłem, nie powiem wam, że to jest takie i takie, bo tak mi się wydaje. Nie jestem ekspertem, absolutnie nie sprawdziłem wszystkiego w branży. Mam dostęp do wielu rzeczy, bo spotykam się z ludźmi, którzy używają różnych rzeczy. Czasem jakaś firma mi coś przyśle do pomacania, czasem mnie o coś zapyta. To nie chodzi o to, że mi przyśle prezent za reklamę czy coś. Różne firmy też mnie proszą o jakieś tam konsultacje, bo używam, bo to widać na filmach, ale nie aspiruję do roli eksperta, wszechwiedzącego to już w ogóle. Też musicie patrzeć na innych przez odpowiedni pryzmat. Ja się w ogóle wystrzegam ludzi, którzy za wszelką cenę chcą wypadać na ekspertów, bo mi się gdzieś tam kontrolki zapalają, ale ja tak samo się wciąż uczę. Często od was dowiaduję się jakichś rzeczy, o których nie miałem pojęcia, albo gdzieś mi tam się tylko obiło o uszy, a ktoś z was do mnie napisze i mówi: o kurczę, bo to. No mega. Jak ktoś wam powie na 100%, że coś jest dla was najlepsze, albo to macie wybrać, czy to macie zrobić, czy w taki sposób macie robić, to ja bym zalecał ostrożność, ale róbcie co chcecie, wiadomo, wolność. Bubu 9 i czy szanowni specjaliści mogliby doradzić, jaką długość podpinki kupić przy wzroście 185, hamak 350? To już są dane, które można jakoś tam przemielić. Ja używam 2,30, uważam, że do hamaka 350 krótsza staje się mało wygodna. Przy wzroście 1,85 m też bym szedł w 2,30, a poniżej 2,15 nie schodziłbym na pewno. Pawę, Gawę 547. Spałem w hamaku kilka nocy, to znaczy próbowałem spać, bo praktycznie nie jestem w stanie zasnąć na plecach. Na łóżku zawsze zasypiam i budzę się na brzuchu. Także hamak nie jest panaceum na wszystkie zło. A Adrian Gowik napisał odpowiedź: ja śpię w hamaku na boku i na brzuchu, nie widzę w tym żadnego problemu. Ja też bym nie zasnął na plecach, ja śpię tylko
łóżko na boku, też się przewracam z boku na bok i nie wyobrażam sobie spać na plecach. Rafi Brz. Jaki hamak jest użytkowany przez Bonda? Bondo używa Ursy, sam sobie ją kupił, nie, że dostał od Flyhamaka, czy mu załatwiłem, nie, absolutnie. Bondo uwierzył, że moja recenzja i moje zadowolenie z hamaka jest szczere. Kamil Zwierzyński napisał tak: jakoś nie mogę się przekonać, nauczyć wygodnego spania w hamaku, choć jestem raczej przeciętnej postury i wagi. Zawsze mi jakoś niewygodnie i najchętniej... Ale dlaczego ci jest niewygodnie? Bo to nie musi być wina sprzętu. To nie musi być wina ciebie czy twojej postury, ale może być wina wielu rzeczy, może być wina nie takiego rozwieszenia. Tu jest też wiele zmiennych. No dobrze byłoby, gdybyś wziął ten sprzęt, umówił się z kimś, kto używa najlepiej podobnego. Rozwiesić ten hamak tak, że wie, że na pewno będzie dobrze i wtedy sobie sprawdzić, może wsiał krzywo, może cięciwa jest nie tej długości. Oczywiście hamak nie jest dla wszystkich, na pewno są osoby, które sobie nie wyobrażają albo spróbowały i powiedziały nigdy w życiu. Jeden emaniak prosił o pętlę do wieszania hamaka i węzeł do napięcia linki. No to już mamy zrobione. Tutaj właśnie Mongoose 8.3X to była jedna z osób, które prosiła o to, żebym nagrał aktualnie jak śpię. Jakiego sprzętu hamakowego używam do spania? Czy to jest najlepszy zestaw na świecie? Pewnie nie. Czy to jest najmądrzej rozkminione wszystkie rozwiązania? Też pewnie nie. Mi pasuje. Pasuje mi do tego stopnia, że niespecjalnie przychodzi mi do głowy, co mógłbym tutaj zmodyfikować, żeby sobie poprawić jakość obozowania w hamaku. Ale nie powiedziane, że za 2 tygodnie coś mi nie strzeli do łba. Karol Clemens 8652. Mam pytanie do wszystkich hamakowiczów. Czy dla każdego hamak będzie wygodny? Mam problemy z kręgosłupem i czuję jakby spięcie w plecach po nocy w hamaku. Leżałem na ukos na kalimacie, hamak 3 metry z cięciwą przy moim lichym 1,66 m, nie może być za krótki. Nie można kogoś zapytać, czy dla każdego będzie wygodny. Nikt nie był każdym, nie? Gadaliśmy wcześniej o plecach Bonda. Mało znam osób, które mają gorsze problemy z plecami niż Bondo i daje radę. Może to była wina właśnie złego rozwieszenia, może wina tego, że nie przypilnowałeś poziomu i na przykład zjechałeś w jeden koniec hamaka. Nie wiem, jakie masz kłopoty z kręgosłupem, więc to ciężko tak gdybać. Jak jakiś debil na YouTubie będzie ci opowiadał, co masz zrobić, bo masz jakieś tam problemy zdrowotne, to uciekaj i go nigdy w życiu nie oglądaj, nie? Więcej. Jeżeli się leczysz, na przykład chodzisz do lekarza, to może warto zapytać lekarza, co on o tym myśli. Myślę, że jakiś dobry ortopeda, czy neurolog, czy coś, to będzie w stanie się wypowiedzieć. Najlepiej, jakby był ortopeda Hamakowicz. Przyda się komentarz zawodowca, jakby co, tak tylko mówię. Chociaż dobry lekarz też raczej nie będzie chciał stawiać diagnozy, czy udzielać porad w komentarzu pod filmem. Pewnie chciałby najpierw te plecy zobaczyć. Nie, Rafa Baec. A ja znów na przekór wszystkim powiem, że mam straszny problem ze spaniem w hamaku. Nie wiem, może coś robię źle, może Marku coś doradzisz. Nie potrafię zasnąć, plecy bolą i ogólnie męczę się strasznie. Klucz w tym, że nie potrafię spać na wznak, zawsze śpię na boku. A w hamaku jakoś ta pozycja jest już dla mnie totalnie niewygodna. Trochę mnie serce boli, jak czytam te wszystkie komentarze, jak dobrze wam się śpi. To trzeba by było zobaczyć, jak rozwiesiłeś hamak, jak leżysz, jak to wygląda. Może tam coś jest niespasowane, może coś źle zrobiłeś przy rozwieszeniu. Jeżeli piszesz takie pytanie, to znaczy, że prawdopodobnie nie ma kto ci doradzić. I pierwszą rzeczą, jaką bym zrobił, to postarałbym się poszukać kogoś, kto ma doświadczenie i jest blisko, żeby móc się z nim ustawić, żeby mu pokazać, co robisz, żeby on zobaczył, co robisz. Jak ma doświadczenie, a może robisz coś tak faktycznie prostego, coś może robisz nie tak i on ci powie, ale czekaj, bo tutaj za mocno napinasz albo czegoś tam nie przypilnowałeś i problem zniknie. Myślę, że to trzeba zobaczyć. User NO, dobra, bo to YouTube też coś pochrzanił z tymi ksywkami. Marek, prośba o materiał o ubiorze do spania w hamaku. Jak śpisz latem, jak śpisz zimą, kiedyś wspominałeś, że niedobrze jest spać w kurtce, jakbyś rozwinął tę kwestię. Niespecjalnie mam ubiór dedykowany do spania w hamaku. Zazwyczaj śpię w termo. Wiadomo, jak jest zima, to śpię w cieplejszej bieliźnie. Strasznie nie lubię, jak jest gorąco i na przykład, wiecie, to się przykleja, topkill się przykleja. Nie lubię, jak mi się te materiały do gołej skóry przyczepiają, więc staram się termobieliznę mieć dopasowaną do aktualnej pogody. Staram się przebrać przed spaniem. Takie najważniejsze kwestie, na które bym zwrócił uwagę, jeżeli chodzi o ciuchy, ciepło i hamak, to zmiana koszulki, bo można śmigać 3 dni w jednej koszulce, ale na wieczór do spania trzeba mieć coś świeżego, suchego i dopasowanego do pogody. Skarpetki trzeba zmienić zawsze, bo wilgotne skarpetki, które zawsze są wieczorem wilgotne, ostrzyżak, będą wysysać z Was energię i będą chłodzić mocno, będą chłodzić dużo mocniej, 27 razy mocniej niż zimne powietrze, więc skarpetki to jest mus. I ja mam zawsze, niezależnie czy to jest styczeń, czy to jest lipiec, czy jest w ciągu dnia upał, czy jest mróz, zawsze mam czapeczkę. Zazwyczaj nie zakładam kaptura, jak śpię w śpiworze. No w topkilcie kaptura nie ma, bo to jest kołderka, więc czapkę ciepłą, jakąś lekką przynajmniej mam zawsze. I jak mi się robi chłodno, założę czapkę. Wiecie jak to jest, nie? Babcia Krysia mówiła, 80% ciepła ucieka przez szyję i głowę, więc głowę trzeba zabezpieczyć. Ale jak pójdziesz raz i założysz sobie coś i
będzie ci trochę chłodno, to następnym razem sobie weźmiesz coś cieplejszego. A jak się martwisz, to weź sobie 2 koszulki, cieplejszą i lżejszą i tyle. I sobie najwyżej założysz, jak będzie ci chłodno, tą cieplejszą. Nawet jeżeli ktoś nigdy w życiu nie spał w hamaku, albo nigdy w życiu nie był w lesie na noc, to przecież się znacie. Funkcjonujecie na co dzień i każdy zna ten swój organizm w jakiś tam sposób i na jakimś poziomie. I do tego dopasować, nie dlatego, że większość ludzi na przykład śpi w merynosie czy coś. Popatrzcie na siebie, popatrzcie, jak wasz organizm się zachowuje i do tego sobie dobierzecie coś niespecjalnie, nie trzeba nic kupować i tak dalej. Ubierzecie się w to, co macie w domu. Nie sprawdzają, czy jak się jest w lesie w nocy na przykład, czy w dzień, to czy ma się ciuchy trekkingowe, czy bushcraftowe, czy nie. Słyszałem nawet, że w dresie można. Czasem się pojawiają takie opinie, dużo sprzętu, zero talentu, albo coś tam, albo o, interesuje się tylko sprzętem, abyś się uczył, jak rozpoznawać grzyby. Te wszystkie różne teorie, które mają zazwyczaj, nie mają nikomu pomóc, mają tylko pomóc w tym, żeby wypowiadający je poczuł się bardziej zaawansowany, bardziej elitarny albo bardziej ekspertem. A tak naprawdę nie ma co przesadzać. Jak tu coś spartolicie, to najwyżej się gorzej wyśpicie. Pójdziecie na jedną nockę, to możecie nie spać, nie? Usiąść pod drzewem, poczekać, aż będzie jasno i wrócić do domu. Też tego nie sprawdzają, ile się godzin spało w lesie, nie? I w jaki sposób. Ludzie często zaczynają w ogóle tańczyć wokół tego hobby i zaczynają od sprzętu, bo to łatwiejsze. Bo łatwiej sobie popatrzeć na plecaki, na hamaki, na namioty, na noże i tak dalej, niż od razu, nie wiem, uczyć się rozpoznawania dzikich roślin, uczyć się rozpalania ognia z setką sposobów. Jeżeli to komuś pomaga wystartować i przejść z teorii w praktykę, to spoko. Znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że sprzęt nie umie, no, ale nie urodziłeś się i nie miałeś 7 dana, nie? W bushcrafcie. Ale z drugiej strony też, bardzo często to widzę, wy sobie wmawiacie, szczególnie ci, którzy chcą zacząć to robić. Muszę mieć to, muszę mieć to. Mało razy na studiach zarwałeś nockę 1 albo 2 i żyjesz. To co histeryzujesz, że jak się obudzisz za wcześnie w lesie, to co? Może się okazać, że przesadzacie tylko dlatego, że podświadomie jest jakaś wymówka, żeby dobra, to może za tydzień, albo za miesiąc, albo może dobra, w przyszłym sezonie tu jeszcze mi brakuje tam podpinki, wcześniej nie będzie, będzie tylko później. To jest moja porada, najważniejsza. Przestańcie szukać wymówek. Coś masz, czegoś nie masz, czegoś ci brakuje, coś uważasz, że mogłoby być lepsze czy coś, a może pójdziesz i sprawdzisz, się okaże, że nie, no luz. I 200 zostały w kieszeni, nie wiem, na żarcie na następne 2 wypady, albo na paliwo, bo strach ma wielkie oczy. Ludzie zazwyczaj się boją rzeczy, których nie znają, a później się z tego śmieją. Z siebie i ze swoich wcześniejszych strachów, bo jak się śmieją z czyichś strachów, to są do kitu. Dziękuję bardzo, szanowni państwo, że ze mną posiedzieliście w tych pięknych okolicznościach przyrody. Szacuneczek. Nie powinno się bujać w hamaku, nie, nie. Jeżeli zaczynacie się bujać w hamaku, to znaczy, że po pierwsze jesteście leszczami, po drugie się nie znacie i prawdopodobnie któregoś razu nie wrócicie z tego lasu. Po prostu wywalicie się na głupi ryj i tak już zostaniecie. Chociaż na chwilkę. No i w hamaku nie można się kręcić, tym bardziej jak jesteś gruby. No i możesz zacząć się bujać. No powiedz, a. Zapomniałem. Fuck you!